Był październik 1997 roku. Był to czas corocznych zbiorów cukierków, czyli Halloween. Miasto Lawton, jak co roku, przyzdobione zdawało się być gotowe na wielką imprezę. Okolica była rozświetlona przez setki dyń, a mieszkańcy zdawali się być w pełni gotowi na przyjęcie przebranych dzieci. Gdy tylko nadszedł zmrok, na ulicach pojawiły się dziesiątki różnego typu kreacji, od superbohaterów po straszydła ze słomy. Wszyscy zbierali słodkości i tak było też z paczką nastolatków, która natknęła się na dom pewnego starca. Starzec otworzył drzwi, popatrzył na grupkę znajomych, po czym żartobliwie spytał, czy nie są już przypadkiem za duzi na Halloween. Tomek popatrzył na starca, po czym się zaśmiał i odpowiedział, że Chyba jeszcze nie. a następnie znudzonym wzrokiem popatrzył na swoją dziewczynę Anię. Starzec, widząc znudzenie młodzików, postanowił opowiedzieć im historię, która miała na celu trochę ich obudzić i pobudzić wyobraźnię. Wiecie co? Coś wam opowiem. Było to wiele lat temu, kiedy byłem jeszcze młodym chłopakiem. Na skraju naszego miasta, w gęstym lesie, istniał park rozrywki zwany Harikon. Było to miejsce pełne śmiechu, radości i kolorowych światełek. Jednak pewnego dnia wszystko się zmieniło. Pewnego lata właściciel parku, człowiek o imieniu Edward, sprowadził nową atrakcję – karuzelę z klaunami. Były to przerażające postacie, których uśmiechy zdawały się być zbyt szerokie, a oczy zbyt puste. Ludzie zaczęli szeptać, że Grimm oszalał, a park stawał się coraz bardziej upiorny. Potem, w jedno pamiętne Halloween, park został zamknięty. Mówią, że tej nocy dzieciaki, które przyszły do parku, zniknęły bez śladu. Światła zgasły, a muzyka ucichła. Edward Grimm zniknął, a park został zapomniany. Ale to nie koniec historii. Mówią, że park jest przeklęty. Ci, którzy odważą się wejść na jego teren, nigdy już nie wracają tacy sami. Nocami, gdy wiatr wieje od strony lasu, można usłyszeć ciche, histeryczne śmiechy i dźwięki karuzeli. A jeśli zbliżycie się wystarczająco blisko, zobaczycie migające światła i postacie klaunów, które patrzą wprost na was. Nikt nie wie, co naprawdę stało się z Edwardem i jego ofiarami, ale jednego możecie być pewni. Park to miejsce, które lepiej omijać szerokim łukiem, zwłaszcza w halloweenową noc. Dobrze, dzieciaki, macie tu swoje cukierki. Uważajcie, żeby się nie zgubić wracając do domu. Nigdy nie wiadomo, co czai się w ciemności. Dzieciaki, zaciekawione opowieścią starca, postanowiły poszukać informacji o tym miejscu w internecie. Poszli więc do domu Kuby, który jako jedyny miał komputer. Jak się okazało, Kuba znalazł artykuł na temat nieczynnego już parku rozrywki w ich mieście i o tragediach, jakie miały tam miejsce. Marta zaproponowała ekipie sprawdzenie tego miejsca oraz historii starca, która wydawała się bójdą. Ej, a może byśmy zobaczyli, czy to prawda, czy jakaś ściema? Przyjaciele, znudzeni już zbieraniem cukierków, postanowili zbadać ten obiekt i poczuć trochę adrenaliny. Jak najszybciej wrócili do swoich domów, wzięli rowery i pojechali pod adres wskazany w artykule. Droga prowadząca do parku rozrywki była zniszczona i porośnięta krzewami, przez co latarki nie oświetlały zbyt wiele. Wszystkim zdawało się, że już nic tam nie znajdą. Sam Tomek chciał zawrócić, jednak Ania namówiła go, żeby pojechać jeszcze trochę dalej. Chodź, jedziemy dalej. Po 700 metrach zarośniętej drogi ukazała się wielka, zardzewiała brama z napisem Harikon. Kuba jako pierwszy podszedł do wrót otwierających drogę do wnętrza. Szybko jednak dostrzegł, że całe ogrodzenie było pokryte kolczastymi drutami, co wydawało się dziwne, zważywszy na to, że samo wejście było otwarte. Marta, nieco przestraszona, uważała, że to głupi pomysł, by tam wchodzić. Jednak przekonywana przez Kubę, zdecydowała się wejść razem z nimi. Z początku wszystko wyglądało dość zwyczajnie. Zniszczone kasy, karuzele i różnego typu atrakcje, które niegdyś dawały ludziom radość. Tomek, który przewodniczył grupie, stwierdził, że pójdą w głąb wyłączonego parku, aby trochę pozwiedzać. Jednak już po kilku krokach drzwi za nimi zamknęły się, a na drucie otaczającym park niespodziewanie pojawiło się napięcie. Ej, co jest? Co się stało? Chłopcy od razu podbiegli do bramy, próbując ją otworzyć, jednak na nic zdały się ich starania, bo brama nie wiadomo jakim cudem się zatrzasnęła. Wyjście przez ogrodzenie również było wykluczone ze względu na kolczasty drut i napięcie. Po chwili Tomek zdecydował, aby poszukać czegoś, co pomoże otworzyć wrota
lub znaleźć przełącznik główny, który wyłączy napięcie w ogrodzeniu, co pozwoli im na przejście przez drut, który obrzuciliby ubraniami. Nastolatkowie, bardzo zestresowani i zdezorientowani, zrozumieli, że opowieść starca nie była żadnym żartem, a sytuacja, w jakiej się znajdują, z pewnością nie należy do normalnych. Chwilę po tym namyśle Ania dostrzegła w oddali patrzącego się na grupę klauna. Z takiej odległości nie można było stwierdzić, czy jest to część atrakcji z opowieści starca, czy żywa istota. Dziewczyna w panice powiedziała wszystkim o tym, co dostrzegła, jednak jej uwaga została zbagatelizowana przez Kubę, Tam coś widziałam, przysięgam wam. Ania, nie świruj. który stwierdził, że stres odebrał jej rozum i porcelanowe zabawki wydają jej się prawdziwe. Jak później się okazało, było to błędem.